Oszukaj przeznaczenie w język krwi. Po 14 latach wracamy do tego, co znamy bardzo dobrze, można by pomyśleć, bo rzeczywiście film zaczyna się tak, jak to przyzwyczaiła nas do tego seria, jak najbardziej, jak przyzwyczaiły nas poprzednie 5 części. Wszystkie oczywiście były omówione w cyklu kultowe horrory, ale tutaj na tym podobieństwa można byłoby rzec się kończą. Ponieważ tak przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy na początku coś tam, jakaś wielka katastrofa, samolot ma się rozwalić, wypadek na autostradzie, po czym ktoś to widzi i zapobiega, no i potem tam przez kolejne 1,5 godziny śmierć próbuje wyrównać rachunki. Tutaj rzeczywiście troszeczkę inaczej postanowiono pójść, w innym kierunku podążono i muszę przyznać, że byłem bardzo tym zaskoczony, ponieważ celowo, to już od kilku miesięcy uskuteczniam, że przed filmem nie oglądam zwiastunów. Stwierdziłem, dziękuję bardzo, nie chcę, zobaczę jak to będzie się oglądało tak tylko i wyłącznie. Tak samo całą serię Oszukaj przeznaczenie oglądałem dawno temu i nie odświeżałem celowo na potrzeby tegoż filmu. Chciałem stwierdzić, czy ten film, czy ta produkcja jest do obejrzenia, jest do zrozumienia bez znajomości poprzednich części i muszę przyznać, że tak, raczej tak. Fabuły omawiać nie będę, bo rzeczywiście chyba nie o to tutaj chodzi, ale co w tym filmie mi się bardzo podobało, bo kiedy oglądasz ten film, mówisz, okej, to ja już wiem, o co będzie chodziło, wiem, jaka będzie fabuła, wiem, co się będzie działo, po czym mamy pierwszy zwrot akcji i jest, podoba mi się to. Rzeczywiście jest to zrobione w sposób intrygujący, jeżeli można jeszcze mówić o czymkolwiek intrygującym przy okazji 6. części. Ale rzeczywiście tak to tutaj zrobiono, że byłem zaskoczony, muszę przyznać. Byłem zaskoczony, bo poprowadzili tak naprawdę fabułę bardzo, może nie, że nie linearnie, ale inaczej w stosunku do tego, do czego nas przyzwyczajono. I jest to to jest dobry motyw, dobry sposób, ponieważ wiele razy dostawaliśmy już różnego rodzaju kontynuacje, czy to Krzyk, czy to Halloween, teksańska masakra biomechaniczną i rzeczywiście ten sam wątek był od nowa odgrzewany kolejny raz w brudnej mikrofali, odgrzewali ten już stary kotlet, no i to się w większości przypadków nie sprawdziło. Oczywiście jest wyjątek od reguły, jak chociażby seria Krzyk albo pierwsza część z nowej trylogii Halloween, tam rzeczywiście było fajnie, ale w większości przypadków dostawaliśmy taką teksańską masakrę biomechaniczną i to po prostu było bardzo złe. A tutaj stwierdzono, my się troszeczkę cofniemy, bo film w ogóle zaczyna się akcja w latach chyba 60. i pokażemy. Kiedy tylko tak naprawdę minęło pierwsze kilka minut filmu, to od razu miałem skojarzenie, co prawda nie widziałem całego filmu, a zaledwie pierwsze 15 minut, film Sharknado. Pierwsze Sharknado, czy tam Rekinado, jak zwał, tak zwał, że cofniemy się do pierwszego Rekinada, je usuniemy, rozwalimy i będzie tutaj wszystko w porządku. Tutaj jest podobna zasadność, ale mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę, można by powiedzieć, nie mają ze sobą połączenia, w tym filmie bardzo fajnie się to wszystko zbiega, wiesz? Bo rzeczywiście sam koncept filmu był zgoła inny. Mam oczywiście tutaj ciekawostki z IMDb, którymi się będę posługiwał. Także podczas gdy wczesna wersja scenariusza miała zagłębiać ten śmiertelny świat pierwszych ratowników, pomysł ten ostatecznie porzucono z powodu problemów ze stworzeniem spójnego i satysfakcjonującego trzeciego aktu. Plotki głosiły, że oficjalny scenariusz zachowuje niektóre elementy wcześniejszej serii, w tym sceny zgonu, ale teraz opowiada oryginalną historię obejmującą wpływ projektu na całą linię czasową, na wszystkie te więzy krwi, można byłoby pomyśleć. Więc rzeczywiście postanowiono w pewien sposób kontynuować to, co tam się miało wydarzyć w poprzednich częściach. Jak tam ktoś przeżył, to tutaj miał się pojawić, no ale rzeczywiście tak pozbierać ludzi z osobnych filmów i żeby to było koherentnie, no to ciekawe. Nieciekawe się wydawał ten projekt, więc stwierdzono, że pójdą w innym kierunku i od początku narysują. I to, co tutaj się dzieje, rzeczywiście jest inne. Bo, tak jak już mówiłem, nie mamy tego wypadku, ale jest to nasza główna bohaterka również się różni od pozostałych w całej tej serii, więc postanowiono, że pójdziemy w inną stronę. I to mi się spodobało, ponieważ tak naprawdę, kiedy obejrzałem już ten film, mówię, kurczę, fajnie. Jest dobrze, jest bardzo fajnie, ponieważ to jest kontynuacja, jak już mówiłem wcześniej, ale jest ona potraktowana jako osobny film, wiesz, jako pojedynczy film. To jest dobra kontynuacja, nie ma się co czarować, ale potraktowano go w ten sposób, że jeżeli nie było ci dane zobaczyć poprzednich części, to pewnie, że tak, możesz obejrzeć ten film, równie dobrze możesz dać suba na tym kanale, będziesz wtedy, mam nadzieję, informowana o wszystkim, co tam się dzieje i rzeczywiście tak jest przez pierwsze, powiedzmy, 1,5 godziny. Potem oczywiście się wyjaśnia, że tak, skoro mamy mimo wszystko taki dobry, fajny, koherentny film i to jest wszystko zrobione, ale jeżeli on zarobi,
no to my chcemy też rzeczywiście, żeby jest brama floriańska do kolejnych części, które mogą oczywiście powstać. To wszystko się tam gdzieś wpisuje, wiesz, nawet te wszystkie wypadki, bo tam jest oczywiście samolot, jest oczywiście autostrada i te, powiedzmy, kłody drewna i tak dalej, to gdzieś tam się przewija. Coś my o tym wszystkim wiemy, więc ten film można było go naprawdę zrobić jako pierwszy film, a potem te kolejne części, które powstawały przez lata, zrobić jak najbardziej, ale akurat, no wiadomo, Hollywood, a właściwie Horud rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę od pierwszej części minęło 25 lat od premiery i muszę przyznać, że tak, jeszcze raz powiem, podoba mi się to, rzeczywiście jest to w sposób fajnie zrobione, bo na początku nawet myślałem, zaczynamy jak zawsze, ale nie zaczynamy. No i to rzeczywiście jest dobrze. Jeżeli chodzi o bohaterów, no to mamy oczywiście całkiem nowe postacie, prawie wszystkie nowe postacie, bo jedyną osobą, która się pojawia tutaj, którą już mieliśmy możliwość zobaczyć w poprzednich filmach, jest Tony Todd, znany oczywiście m.in. też z roli w serii Candyman, z roli w filmie Topór, ale tutaj Tony Todd no już bardzo był schorowany. Widać rzeczywiście, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, no bo oczywiście pracuję w prosektorium, jak to zawsze, to nie widziałem, nie rozpoznałem faceta, naprawdę widać, że rzeczywiście choroba go zżerała, ale w ten fajny sposób, wiem, że to zabrzmi dziwnie, wiesz, że facet umiera, naprawdę, nie to, że w filmie i oni postanowili to ograć w tej produkcji, ale rzeczywiście taki był motyw, bo ten film jest zreżyserowany przez parę reżyserów, Zach Lipowski i Adam Bisztajn. Lipowski, bardzo fajnie brzmi jak pewien inny Marcin recenzent, niemalże, ale chodziło o to, że oni się spotkali z Tony Toddem i powiedzieli, słuchaj, to co ty chcesz powiedzieć widzom, to jesteś ty. My chcemy mniej więcej, żeby ta scena wyglądała tak, że oni tutaj przychodzą i dzieje się to i wszystko, a co ty powiesz, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie, ponieważ ty jesteś legendą, ty jesteś ikoną, no nie tylko tej serii, ale również horroru, no i wiemy, że niestety już tobie bliżej niż dalej. Ja oczywiście tak w tym momencie parafrazuję, więc powiedz to, co chcesz przekazać fanom i tylko tyle. Nie dostaniesz żadnego scenariusza, nie dostaniesz żadnych dialogów. Powiedz to, co chcesz. Więc to wszystko, co tam usłyszysz w filmie, jest zaimprowizowane przez Tony'ego Todda. To jest rzeczywiście to, co on chciał powiedzieć. No i żeby było śmieszniej, to jak on się żegna z nami, ma jeszcze większy wpływ na to, co wydarzyło się w poprzednich częściach. W tym momencie tutaj wyjaśniają nam reżyserzy, dlaczego on był osobą, która wiedziała pewne rzeczy. Dlaczego on potrafił pewne zagadki rozwikłać, ponieważ to wszystko jest w tym filmie powiedziane i to jest naprawdę świetnie zrobione, rewelacyjnie pokazane, że Tony to tak naprawdę, można by rzec, rozpoczął tę serię, no i on ją w pewnym sensie kończy. No wiadomo, w tym momencie film bardzo dobre recenzje zbiera, a także zarabia dużo pieniędzy, więc no wiadomo, że włoska firma Mamonna Casucci i Szmal musi się zgadzać, a skoro tak to jest to w Hollywood, no to wiadomo, że będzie. Pewnie tak, będzie kolejna część i to szybciej niż za 14 lat, bo akurat tutaj to wiadomo, że pieniądze musi się kręcić, ale jeżeli chodzi o bohaterów, tak, no mamy różnorodność, pewnie, że tak, bo musi być poprawnie politycznie, więc jest, wiesz, biało, czarno, żółto i tak dalej, wszystko musi się zgadzać, mamy chłopaków, mamy dziewczyny, mamy to i tamto, to akurat mnie już w tym momencie niespecjalnie rusza. Nie jestem za poprawnością polityczną, ale to mnie jak najbardziej już nie rusza, ale no, postacie nie są ważne, to akurat scenariusz rzeczywiście robi dobrą robotę i to jest fajne, a no nie czarujmy się, tak, no my film oglądamy, przynajmniej z serii Szukaj Przeznaczenia, nie po to, żeby były jakieś nie wiadomo świetne wątki, rewelacyjne zagadki do rozwikłania, czy po prostu żebyśmy mieli jakieś tematy egzystencjalne, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć jak ci ludzie przenoszą się na łono Abrahama i muszę przyznać, że tutaj rzeczywiście reżyserzy i scenarzyści dali radę. Pokazali rzeczywiście, jak bujno mają wyobraźnię. W ogóle, kiedy trwały przesłuchania do tego filmu, oczywiście reżyserzy spotkali się z wytwórnią przez internet, przez Zooma bodajże, no to zainscenizowali wcześniej, oczywiście nagrali filmik w trakcie rozmowy, że tam powiedzmy wiatrak spada, dzieją się różne dziwne rzeczy. Tak się bardzo to spodobało szefostwu właśnie wytwórni, że powiedzieli, ok, macie robotę, nie ma problemu, bo to jest dobre, ponieważ ci panowie
brzydka zbitka słów, prawda? No ale tych dwóch dżentelmenów są wielkimi fanami serii i to jest też moc, ponieważ dostajemy film od fanów dla fanów, wiesz, tak samo jak między innymi Dan Trachtenberg zrobił z Predatorem Prey. On jest fanem i dał nam świetny film i to jest najlepiej wtedy, kiedy dostajemy taką, wiesz, takiego potężnego kopa od osób, które uwielbiają serię i chcą nam dać coś fajnego i rzeczywiście to mi się w tym filmie bardzo podoba. Również mówiłem, że powiem kilka słów o tytule, ponieważ tytuł oryginalny jest Final Destination Bloodlines. Bodajże 2 tygodnie temu omawiałem w cyklu Kultowe Horrory film pod tytułem Cmentarz dla zwierząt, dla zwierzaków. Pet Cemetery Bloodlines. Również, tak? W język krwi. I można by pomyśleć, że tytuł będzie Cmentarz dla zwierzaków w język krwi. No nie, tam było Cmentarz dla zwierzaków początek. Więc tak się zastanawiałem, czy tutaj również pójdą w tym kierunku i powiedzą oszukaj przeznaczenie, początek. No nie, widać, że tutaj tytułolodzy stanęli na wysokości zadania. Brawko, naprawdę brawko. Bo tak powinno być. W końcu wytwórnia sobie zadała trud, żeby to rzeczywiście jakoś wymyślić, jakoś zrobić. Ale wracając do tych wypadków, naprawdę jest bardzo wielka różnorodność i tak samo jak i w poprzednich częściach, piosenki są bardzo ważne. Bo na przykład, gdy mamy chłopaków, którzy sobie słuchają piosenki Raindrops Keeps Falling on My Head, no to co się może stać? No właśnie, możesz się domyśleć. I wiele takich rzeczywiście scen jest. Nie będę mówił, co się dzieje, ale jest widowiskowo. Jest rzeczywiście naprawdę bardzo dużo syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem się leje w tym filmie. To akurat jest, no ale akurat do tego nas już seria przyzwyczaiła. Zwłaszcza, to nie będzie oczywiście żadne zaskoczenie, bo możesz się pewnie domyślić, że jak to jest w prawie Murphy'ego, jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie źle. Scena z tomografem. Naprawdę ta scena jest niesamowita i co tu dużo mówić, widać, że rzeczywiście panowie Zaklipowski i Adam B. Stein to są chore zwierzaczki, naprawdę są chore kotki, to są osoby, które mają bardziej, oni są tak bardziej wystrzeleni, że wiesz, tam ich wrażliwość, można powiedzieć, na to, co my jako odbiorcy lubimy, jest tam już, wiesz, tam już minęła dawno Pluton i sobie leci dalej, bo rzeczywiście pokazali klasę, pokazali to, co rzeczywiście chcemy zobaczyć i tak się zastanawiałem, czy właśnie Oszukaj przeznaczenie w język krwi to dobra kontynuacja. No mówiłem wcześniej, tak, to jest dobra kontynuacja, nie musisz znać poprzednich filmów, jeżeli znasz, to będzie oczywiście tylko i wyłącznie dla Ciebie plus, bo pewnie będziesz w stanie wyłapać różnego rodzaju smaczki, jak między innymi zakończenie, to akurat jest super. I to jest wielki plus, dlatego tak, jak najbardziej polecam ten film, obejrzyj. Jeżeli lubisz serię Oszukaj przeznaczenie, to jest oczywiście pozycja obowiązkowa. Jeżeli nie, to też obejrzyj, bo przez lata tak, męczyliśmy się z tym, że dostawaliśmy kolejne piątki 13, Jasony, jak już mówiłem wcześniej, Krugery, Myersy i tak dalej, to rzeczywiście było dno dna. No, oczywiście przy okazji Michaela Myersa to się nie skończyło, bo ostatnie dwie części Halloween to po prostu jest żenada. Tak samo zresztą jak teksańska masakra, o której mówiłem już wcześniej. Ale akurat coś się dzieje, że w końcu do głosu dochodzą fani. Osoby, które się na tych produkcjach wychowały, które znają, a nie tylko i wyłącznie robią film, bo masz tutaj, proszę bardzo, masz zrobić ten film, bo kontrakt jest, kurde, kontrakt jest, muszę go zrobić, ale ja nie chcę robić filmu o Predatorze, bo ja lubię obcego. Jak to zresztą ładnie sam powiedział jeden z twórców. I tutaj właśnie jest odwrotnie. Mamy to, że nasi panowie dali nam, bo oni po prostu bawią się, w bardzo fajny sposób bawią się konwencją, bawią się tym całym gatunkiem. No i tak, no będzie kontynuacja, no to nie ma się co czarować, bo tylko i wyłącznie jeżeli się zgodzi. Aż nawet nie sprawdzałem, jaki był budżet tego filmu. No, jak na razie film zarobił dużo pieniędzy, ale zobaczę, czy jest coś jeszcze na box office. Może rzeczywiście, czy coś już wiemy odnośnie tejże serii. No oczywiście, że tak, to widzisz, to niemalże odcinek na żywo, więc akurat mogę sobie sprawdzić. Zobaczymy, czy coś tutaj jest pokazanego, sensownego. Proszę bardzo, jest, ale na razie tylko i wyłącznie z pokazu przedpremierowych, więc nie ma tutaj informacji wielkich, 426 000, więc to rzeczywiście nic. Film wyjątkowo by miał swoją premierę chyba we środę już nawet, więc można było sobie obejrzeć we środę. Wiem, że akurat Rafał z Galerii Horroru już wcześniej ten film obejrzał. No ale takie są różnego rodzaju triki, chwyty
Matterkindode, jakby powiedział Kabaret Animum Rumru, żeby rzeczywiście zarobić więcej, żeby powiedzieć, o proszę bardzo, pierwszy weekend to aż tyle zarobiliśmy, a tak naprawdę pokazujemy już film od 48 dni, pewnie, że tak jakoś to rzeczywiście wygląda. Widowiskowy dobrze, uniwersum rośnie, tak rośnie, bo wiadomo, że będą kolejne części, ponieważ jak mówiłem, zostawia nas floriańska brama brandenburska, żeby było i nawet troszeczkę na samym końcu jest zarysowane, w którym kierunku to wszystko może pójść, gdzie to rzeczywiście wszystko może zmierzać, a to naprawdę wszystko przez jeden malutki, chciałoby się powiedzieć, grosik. Ale nie chodzi oczywiście o tego świetnego piłkarza z Pogoni Szczecin, tylko sama zobaczysz oglądając ten film, więc jak najbardziej skuś się, idź do kina, obejrzyj, a więcej kultowych horrorów, pewnie, że tak, więcej filmów Oszukać Przeznaczenie, bo akurat wszystkie omówiłem już, omówiłem, oj. Dzisiaj bardzo dużo takich widzę zbitek pięknych, cudownych, słownych, tutaj, na tej liście, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.